tej strony Krzysztof Domaracki. Słuchasz podcastu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Dowiesz się z niego, jak firmy Private Equity i Venture Capital wybierają projekty inwestycyjne, współpracują z przedsiębiorcami i pomnażają wartość ich biznesów. Zapraszam. Witam w podcaście PSIK Private Equity o budowaniu wartości. Ja nazywam się Krzysztof Domaracki, a moim gościem jest Piotr Misztal, starszy partner funduszu Value for Capital, z którym porozmawiamy m.in. o pozyskiwaniu finansowania na fundusz w niesprzyjających okolicznościach rynkowych i inwestowaniu w spółki technologiczne. Serdecznie zapraszam. Cześć Piotrze. Cześć Krzysztof, miło mi. Przyjemność po mojej stronie. Będziemy rozmawiać o private equity, ale chciałem zacząć od czegoś innego, a mianowicie od czegoś, co się nazywa Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Co to takiego i jaki ty masz związek z tą instytucją? Tak, pewnie gdzieś tam w mojej biografii jest wzmianka o tym, bo to są czasy już prehistoryczne. To była jedna ze ścieżek prywatyzacji w latach 90., konkretnie w 95 roku. Skarb Państwa powołał 15 funduszy inwestycyjnych, rozpisał przetarg na zarządzanie tymi funduszami, zgłosiły się różne konsorcja i do tego programu zostało wniesione 510 spółek różnej jakości, o tak bym to powiedział. I na samym początku programu było coś takiego, jak może niektórzy znają z NBA, z amerykańskiej ligi koszykarskiej, jest coś takiego jak draft. No więc właśnie tych 15 zarządzających funduszami uczestniczyło w tym drafcie i dobierało po kolei z tych 500 firm od najbardziej oczywiście wartościowej do tej najmniej w swoich kolejnych rundach. No i oczywiście brano pod uwagę rentowność firmy, wielkość aktywów, wartość, nie wiem, jakieś ewentualnie nieruchomości, które tam mogły być. My też sobie jakby w mojej firmie taką selekcję zrobiliśmy i mniej więcej od gdzieś tam 400 miejsca, czyli tak gdzieś 100 spółek od końca, które były do wyboru, to głównym kryterium doboru była odległość od Warszawy. Dlaczego? No mianowicie dlatego, że te firmy po prostu miały prawie że zerową wartość albo wręcz ujemną. One były zadłużone. To były firmy, które miały bardzo małe szanse na przetrwanie, więc fund managerowie patrzyli po prostu na nie pod kątem jakby swojego zaangażowania, inwestycji czasu, jaki jest na to potrzebny. I to po prostu pokazuje, jaka wtedy była polska gospodarka, w jakiej jakości były firmy państwowe, z czym generalnie w latach 90. wszyscy musieli się mierzyć, między innymi. Były trochę podwaliny pod private equity. Tak, z tego programu, o ile dobrze pamiętam, wyewoluowały dwie takie, powiedzmy, już normalnie działające rynkowo firmy zarządzające z działającymi funduszami. Zostając już przy private equity, ty masz 26 lat doświadczenia w tej branży, najpierw 9 lat w The Riverside Company, potem 17 w Value for Capital, z którym związany jesteś wciąż. Jestem szalenie ciekawy, jakie największe zmiany zaobserwowałeś, gdy porównujesz te początki swojego private equity do tego, z czym mierzysz się dzisiaj. Tak, no w ogóle nawet na świecie ta branża ewoluowała, nie tylko w Polsce czy w naszym regionie. W latach 90. to były takie czasy pewnie, nie wiem, pionierskie, trochę można porównać do podboju Dzikiego Zachodu, gdzie tych pojedynczych kilku zarządzających funduszami działało w takich warunkach, gdzie niezbyt wiele mieli do dyspozycji instrumentów takich, które mają dziś, które są potrzebne, żeby właściwie inwestować, żeby wyszukiwać te spółki. Więc to jakby otoczenie do prowadzenia biznesu było dużo trudniejsze. Rynek w zasadzie głównie opierał się na dawnych firmach państwowych na początku lat 90. i prywatyzacjach albo pierwotnych, no na przykład chyba Enterprise uczestniczyli w prywatyzacji Zelmera,
potem wyszli przez giełdę z tej spółki. Były takie w rękach funduszy private equity, były takie firmy jak Hortex, więc to są dawne firmy państwowe, albo w pierwszej jakby turze bezpośrednio w prywatyzacji trafiały w ręce funduszy, albo w jakiejś tam wtórnej konfiguracji od inwestora branżowego, który jednak zdecydował się wyjść z Polski po jakimś czasie, więc to jest chyba taka najbardziej zasadnicza zmiana, że w tej chwili tego typu firm już praktycznie nie ma, nie widać ich. Głównie dziś mamy do czynienia z firmami zakładanymi przez osoby fizyczne, przez przedsiębiorców właśnie gdzieś tam na początku lat 90. i te firmy już są na tyle dojrzałe, są w takiej skali, że stanowią ciekawy target dla private equity. Już nie prywatyzację, tylko sukcesję, jeśli już. Dokładnie, tak. To w tej chwili tym głównym tematem są sukcesje, ewentualnie jakieś spin-offy korporacyjne. Pewnie taki drugi aspekt istotny to jest finansowanie dłużne i w ogóle właśnie ten ekosystem finansowy. W latach 90. tego po prostu nie było, więc transakcje w małej skali musiały być finansowane głównie z equity. Dopiero gdzieś tam w latach 2000 pojawił się taki produkt bankowy jak właśnie dźwignia finansowa do akwizycji. Także to chyba jest taka druga istotna zmiana. No i pewnie to, co jest też może najważniejsze w zasadzie, to jest jakość kadr menedżerskich. W latach 90. brakowało po prostu w każdym obszarze menedżerów z doświadczeniem i często firmy były zarządzane przez, nazwijmy to, importowanych menadżerów, przez ekspatów. Dopiero jakby w kolejnych latach ci polscy menadżerowie kształcili się, zdobywali doświadczenie. No i dziś powiedziałbym, że sytuacja jest wręcz odwrotna. Myślę, że patrząc na różne inwestycje funduszy w Polsce, to chyba największe sukcesy osiągały firmy zarządzane przez polskich menadżerów, a te, które miały menadżerów z zagranicy z różnych względów, nie zawsze dobrze sobie dawały radę. Przed wejściem Polski do Unii, czyli przed 2004 rokiem, nasz region był interesujący dla globalnych inwestorów finansowych ze względu na tę charakterystykę takiego emerging market, że to jest kraj, który się, Polska czy inne kraje regionu bardzo szybko się rozwijają, więc można oczekiwać wyższych stóp zwrotu. Ta perspektywa wejścia do Unii, no bo my w zasadzie pod koniec lat 90. byliśmy już na tej ścieżce takiej akcesyjnej, więc każdy z inwestorów mógł sobie założyć, że za chwilę ta nasza gospodarka i cały region będzie jakby bezpieczniejszy, w sensie bardziej stabilny od strony prawa, czy w ogóle jakby całej tej otoczki instytucjonalnej, więc jakby region był postrzegany jako bardzo atrakcyjny. Natomiast po naszym wejściu do Unii, jak staliśmy się de facto częścią Europy, to straciliśmy trochę ten status emerging market. W sumie dobrze, bo jesteśmy już, można powiedzieć, że gospodarką praktycznie rozwiniętą. Natomiast z racji tego zostaliśmy włączeni do puli funduszy europejskich czy globalnych. No i nasz rynek niestety, jakby gospodarki tutaj tych krajów regionu nie są na tyle duże, żeby to był znaczący udział. Więc w dzisiejszych czasach jest nam trudniej pozyskać inwestorów takich globalnych do naszych funduszy i oni też trochę inaczej patrzą na nasz rynek. Oni już oczekują małego ryzyka i nadal wysokich zwrotów. Dokładnie. Mówisz o tym dostępie do kapitału i gdy spojrzymy na dane za 2023 rok, no to widzimy, że nie było kolorowo na rynku private equity, bo i mało kapitału płynęło do funduszy i niewiele transakcji i czuć było te ryzyka geopolityczne wiszące nad rynkiem. Ale mamy 2024 rok i wy zbieracie fundusz o kapitalizacji 110 milionów euro. Jestem ciekaw, jaka to była skala wyzwania. No, fundraising w naszym regionie zawsze jest dużym wyzwaniem, nie tylko dla nas, w zasadzie dla wszystkich funduszy, również takich, które mają dużo dłuższą historię. Powiedziałbym tak, że nasz region bardzo dużo zawdzięcza inwestorom instytucjonalnym z kategorii IFI, czyli takim jak EBOR czy
IFC, to jest taki powiedzmy amerykański odpowiednik EBOR-u, czy AIF, to jest europejskie ramię Europejskiego Banku Inwestycyjnego i polski PFR. Myślę, że z tych instytucji w was zainwestowało. Tak, akurat w tym ostatnim funduszu mamy wszystkie z tych 4 instytucji i myślę, że patrząc na fundusze moich kolegów, to praktycznie w każdym funduszu albo wszystkie, albo duża część z tych instytucji jest. W zasadzie myślę, że dzięki tym instytucjom w ogóle cała branża u nas trwa i się rozwija, dlatego że znowu wracam do tego, co mówiłem wcześniej, my jesteśmy zbyt małym rynkiem, ta skala jest na tyle mała, że globalni inwestorzy finansowi, instytucjonalni patrzą na nasz region jako na część większej puli. Inwestują na przykład w fundusze europejskie, które również swoim obszarem działania obejmują rynki Europy Środkowo-Wschodniej, czyli te wszystkie nowe kraje unijne. Natomiast już bezpośrednio w sam region jest im trudno zainwestować. To, co się zadziało też na przestrzeni ostatnich 20 lat, to bardzo duża konsolidacja międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. No i oni mają te swoje zasady, że mogą zainwestować na przykład nie mniej niż 50 milionów euro, czyli taki minimalny ticket, ale nie mogą mieć więcej niż 5 czy 10% funduszu, co powoduje, że wszystkie fundusze w skali naszej, czy nie wiem, 200, 300, 400 milionów euro, no, mają drzwi zamknięte do nich. Kiedyś ten rynek wyglądał inaczej, on był bardziej rozdrobniony, więc każdy z tych globalnych fund managerów miał mniejsze tikety i one były inwestowane w fundusze działające w naszym regionie, natomiast teraz to jest bardzo trudne. Także wracając do tej struktury, kto jest inwestorem w naszym regionie, to są właśnie głównie te 4 instytucje. Są oczywiście też inwestorzy globalni, instytucjonalni, ale powiedziałbym, że jest ich pewnie mniejszość. No i tą drugą taką rosnącą kategorią to są prywatni inwestorzy lokalni, czyli family offices. Dokładnie, właśnie family office, czy tak zwane HNW, High Net Worth Individuals, którzy mają już na tyle ten majątek duży i płynny, że mogą część z niego alokować do funduszy private equity. Także to jest, myślę, że w ostatnich kilku procesach fundraisingowych u nas na pewno i wiem, że też u moich kolegów z branży ta kategoria stanowi pewnie około od 20 kilku do 40% finansowania funduszy. A czym wy przekonaliście swoich inwestorów do siebie, do tego, żeby powierzyli wam pieniądze? No wiesz, to jest zawsze... Domyślam się, że więcej niż jeden czynnik. Zawsze wiele czynników i one wszystkie muszą, czyli jak te wszystkie kwadraciki muszą być odtikowane czy odhaczone. Na pewno doświadczenie, na pewno stabilność zespołu, na pewno track record, czyli zwroty z inwestycji w poprzednich funduszach, to są takie główne powiedzmy cechy, które należy mieć, to są jakby parametry, które należy spełnić, żeby się kwalifikować do dalszych rozmów. No i potem to, co może przekonać, to jest strategia inwestycyjna. Na ile ta strategia inwestycyjna jest atrakcyjna i rokuje dobre zwroty, patrząc na horyzont 10-letni, bo my jakby patrzymy na spółki w takich horyzontach. Może jeszcze wrócę tylko do poprzedniego twojego pytania odnośnie struktury finansowania funduszy w regionie czy w Polsce. Myślę, że muszę o tym powiedzieć. My cały czas jako branża i również PSIK staramy się zaktywizować polskie instytucje finansowe, czyli na przykład firmy ubezpieczeniowe czy fundusze emerytalne, bo one praktycznie do niedawna w ogóle nie były obecne jako źródła kapitału dla nas, a powinny być. Tak? By w każdym kraju europejskim, takim powiedzmy średniej wielkości, małe fundusze private equity opierają się właśnie na lokalnych instytucjach finansowych. I co warto podkreślić, nie jest to dyskusja, która rozpoczęła się wczoraj, tylko ona trwa już od kilku lat. Tak. My nawet bardzo dawno temu
w 2007 roku robiliśmy fundraising jeszcze wtedy z moim zespołem obecnym, ale wtedy byliśmy częścią Societe Generale Asset Management i próbowaliśmy rozmawiać wtedy z menadżerami OFE, czyli no naszego jakby tego trzeciego filaru emerytalnego. No i tam jakby regulacyjnie, teoretycznie mogliśmy pozyskać od nich kapitał. Oni mieli prawo inwestować w fundusze private equity, ale jakby ich sposób wynagradzania był skonstruowany w taki sposób, że on całkowicie ich motywował, żeby nas omijać szerokim łukiem, bo jak wszyscy zapewne wiedzą, fundusze private equity charakteryzują się występowaniem tak zwanego J-curve, czyli ujemnej wartości aktywów na samym początku okresu inwestycyjnego i gdzieś tam dopiero powiedzmy w drugim, trzecim roku od rozpoczęcia działalności funduszu aktywa wyceniane są powyżej kosztu ich nabycia. I fund managerowie w OFE, którzy byli wynagradzani za wyniki kwartalne, oni patrzyli sobie na ten J-curve i myśleli sobie tak, no dobrze, to ja przez 2 lata będę musiał się przed moimi szefami tłumaczyć z straty, którą wygenerowałem na tej inwestycji, a ktoś, kto po mnie przyjdzie, spije całą śmietankę, będzie w glorii chwały cieszył się zyskami. No więc to myślę, że jakaś zmiana musi tutaj nastąpić, też trochę regulacyjna, żeby bardziej te fundusze obecnie, powiedzmy, program OFE jest zastępowany przez PPK, więc tutaj przydałaby się jakaś zmiana, która by bardziej zastymulowała obecność PPK w private equity w Polsce. Zatrzymajmy się na dłużej przy waszych inwestycjach. Wy skupiacie się na kilku sektorach, na branży medycznej, telekomunikacyjnej, mediowej, na usługach dla biznesu. Tam w każdym z tych przypadków jest duży komponent nowotechnologiczny i jestem ciekaw, na czym polega wasz secret sauce, jeśli chodzi o inwestowanie w spółki technologiczne? Nasza strategia ogólnie polega na inwestowaniu w firmy usługowe, więc tutaj się właśnie mieszczą zarówno te firmy medyczne, czy usługi medyczne, jak i firmy z obszaru digitalowego. I ta strategia wynika przede wszystkim ze skali naszego funduszu. My, gdybyśmy chcieli inwestować w firmy produkcyjne, no to musielibyśmy mieć pewnie 5 razy większy fundusz, bo w branżach produkcyjnych konkuruje się globalnie, więc no albo musiałaby to być jakaś mikronisza, w której byśmy mogli kupić tego globalnego lidera, albo musielibyśmy naprawdę olbrzymie pieniądze zainwestować, żeby mieć jakiś udział gdzieś w globalnym rynku, jeśli chodzi o produkcję. Podobnie inny sektor, w który nie inwestujemy, no to jest FMCG. Tam znowu jest potrzebna skala, to jest jakby zupełnie inna gra, więc skupiliśmy się na usługach, gdzie po pierwsze są mniejsze nakłady kapitałowe. Tam rzadko kiedy, z pewnymi wyjątkami, ale rzadko kiedy inwestuje się dużo w maszyny i urządzenia. Z reguły te firmy bazują na kapitale ludzkim, więc to, za co my płacimy, jakby w co inwestujemy, to są właśnie sprawnie działające organizacje, generujące przepływy gotówkowe i my de facto kupujemy cashflow tych firm z jakimiś tam ciekawymi ścieżkami rozwojowymi, które muszą być, żeby dla nas te inwestycje były atrakcyjne. I co wnosicie do tych biznesów, żeby rosły? Wiesz co, no ten sekretny sos chyba nie jest aż tak sekretny, tylko trzeba go stosować w dobrych proporcjach, nie zapominać o nim, no mieć dobrych kucharzy. Nie wiem, czy my tymi kucharzami jesteśmy, czy wspólnie w zasadzie jesteśmy kucharzami z przedsiębiorcami firm, w które inwestujemy i zarządami tych firm. Taka nasza główna, czy jakby trzy główne filary, na których opieramy rozwój firm, w które inwestujemy, są następujące. Pierwszy z nich to jest oczywiście wzrost organiczny i rozwój firmy takiej, jaka ona jest, poprzez rozwój produktowy, zwiększenie skali działania geograficznie,
To, co można zrobić jakby od wewnątrz firmy, czasami inwestując też dodatkowy kapitał. Drugi filar to jest konsolidacja i tutaj na nie wiem, 30 parę inwestycji, które łącznie zrobiliśmy w naszym jakby dzisiejszym zespole, mamy ponad 50 inwestycji konsolidacyjnych, czyli średnio do jednej spółki tej głównej platformy dokupiliśmy około 1,5 spółki w ramach konsolidacji i to jest coś, co bardzo dobrze kreuje wartość na jakby 2 poziomach. Pierwszy to jest oczywiście umocnienie pozycji lidera. My staramy się inwestować w firmy, które są albo liderem, albo w top 3. Dokładnie. Więc jeśli te firmy będą dalej konsolidować rynek, no to dystans do kolejnych graczy będzie się zwiększać. I jakby patrząc na doświadczenie z exitów, z inwestycji, no to za takiego zdecydowanego lidera, który nie ma konkurencji, albo ta konkurencja jest gdzieś tam dużo mniejsza, można uzyskać premię na wycenie. Więc to jest jakby ten jeden obszar, a drugi obszar wynika z tego, że jeśli kupujemy, załóżmy tę główną spółkę, nie wiem, na mnożniku, załóżmy 10 razy EBITDA, to małych konkurentów, małych graczy jesteśmy w stanie skonsolidować, płacąc mnożnik czasami 5, 6, 8 razy, na pewno mniejszy niż zapłaciliśmy za spółkę główną. Czyli kwestia efektywności. Więc mamy taki arbitraż na mnożniku, tak? Bo ta firma staje się częścią dużej, no i przy wyjściu zakładamy, że mnożnik zysków będzie też ten wyższy, a nie niższy, który płaciliśmy za małą firmę. No i oprócz tego są oczywiście synergie różnego rodzaju, zwykle kosztowe, czasami też synergie sprzedażowe, więc to jest ten drugi filar konsolidacja, czyli to buy and build, a trzeci filar polega na poprawie efektywności operacyjnej firm, w które inwestujemy. My jakby ze względu na naszą skalę i wielkość inwestycji gdzieś tam w okolicach między 10 a 20 parę milionów euro w jedną firmę, jesteśmy spozycjonowani w takim miejscu rynku, gdzie głównie mamy do czynienia właśnie z firmami wychodzącymi z jakiegoś takiego wczesnego etapu rozwoju, często zarządzanymi przez właścicieli. Tam jest, nie wiem, jeden albo kilku założycieli, którzy bezpośrednio sterują firmą, są de facto zarządem. No i te firmy bardzo często mają różnego rodzaju braki, które czasami wynikają po prostu z tego, że one się bardzo szybko rozwijają i tak jak w tym przysłowiu, właściciele nie mają czasu załadować taczki, są tak zajęci, ale no jakby prawda jest taka, że po prostu te firmy podlegają nieustannej transformacji. Gdybyśmy byli, nie wiem, jakimś funduszem mega buyoutowym inwestującym w bardzo, bardzo duże korporacje o zasięgu, nie wiem, globalnym czy nawet regionalnym, no to tam już fundusze mają do czynienia z bardzo dobrze działającymi strukturami, organizacjami i tam niewiele można poprawić. Natomiast na tym polu, gdzie my działamy, to zwykle po pierwsze zatrudniamy CFO z prawdziwego zdarzenia. Często w zasadzie chyba w większości przypadków w firmach, w które inwestujemy, nie ma dyrektora odpowiedzialnego za HR-y. To są firmy usługowe, więc one z reguły bazują na kapitale ludzkim i tego typu stanowisko jest must have, żeby taka firma działała efektywnie, żeby była w stanie pozyskać dobrych pracowników z rynku, żeby nie przepłacać za nich, albo żeby oni byli szczęśliwi w pracy i pracowali wydajnie, więc to są takie obszary czasami nawet trudno mierzalne i w pierwszej chwili niedostrzegalne, ale to jest coś, co staramy się robić w firmach, w które inwestujemy. Upraszczając trochę, chcecie ukorporacyjnić te biznesy. Dokładnie tak, w pozytywnym znaczeniu tego słowa i to również się przekłada potem na efekt, na rezultat na wyjściu, czyli znowu wracam do tego mnożnika zysków. Oczywiście staramy się, żeby zyski urosły, czyli ta przysłowiowa EBITDA powinna tam, nie wiem, 2-3-krotnie wzrosnąć w trakcie naszego okresu inwestycyjnego, ale potem spodziewamy się, że jeśli sprzedajemy firmę, która jest znakomicie poukładana, gdzie jest zewnętrzny zarząd, gdzie ci oryginalni founderzy, założyciele firmy są już odsunięci od takiego codziennego zarządzania,
gdzie ta firma jest audytowana, gdzie ma odpowiednie procesy wewnątrz, zarządza nie jakimiś działaniami, decyzjami, zarząd tylko zarządza procesami de facto, no to za taką firmę możemy uzyskać lepszą wycenę. Ona daje po prostu większy komfort kolejnemu nabywcy niż wtedy, kiedy była to firma mała i gdzie był tam, no ona wisiała tak naprawdę na jednym czy kilku founderach, więc to jest też taki bardzo istotny aspekt tego ukorporacyjniania firm. Chciałem z Tobą o wychodzeniu z inwestycji też porozmawiać, ponieważ macie w swojej historii spółki, które były sprzedawane do inwestorów strategicznych, macie takie, które dokonywały IPO. Czy dla Was jest jakiś scenariusz wyjścia lepszy od innego, jakiś taki wymarzony, do którego zawsze dążycie, czy wszystko jest kwestią konkretnego biznesu działającego w konkretnej branży? No, jakby my jesteśmy wynagradzani za maksymalizację zwrotów z inwestycji, więc ten proces wychodzenia z inwestycji jest wbrew pozorom bardzo istotny z tego punktu widzenia, bo wybierając taką czy inną ścieżkę wyjścia można uzyskać trochę lepszy lub gorszy efekt. I no, jakby w każdej sytuacji konkretnie analizujemy, jaki jest popyt ze strony, powiedzmy, którego segmentu rynku ten popyt jest największy, najbardziej trwały, najlepiej rokuje. I to jest głównym jakby powodem naszej decyzji. No, patrząc, nie wiem, na taki ostatnio w mediach pojawiający się przykład naszej spółki portfelowej, czyli Shopera. Wczoraj zrealizowaliśmy exit przez ABB z ostatniej jakby części naszego pakietu akcji. Tutaj po prostu wykorzystaliśmy moment. Wszyscy na pewno pamiętają, jaki był hype na spółki e-commerce'owe w momencie, jak zaczęła się epidemia COVID-u. Widzieliśmy, że po prostu jest olbrzymi popyt na te firmy, że są astronomiczne wyceny na rynkach giełdowych, zarówno w Polsce, jak i wszędzie na świecie, no bo tutaj patrząc na porównywalną spółkę Shopify, ona też była bardzo wysoko wyceniana i no po prostu wykorzystaliśmy ten moment. Wyszliśmy akurat z Shopera częściowo przez IPO i teraz dosłownie w ciągu ostatniego tygodnia zrealizowaliśmy wyjście przez transakcję na giełdzie i przez sprzedaż części pakietu do inwestora branżowego, można powiedzieć, do Cyberfox. Tak. Także to jest taki przykład, gdzie giełda dała nam moim zdaniem dużo lepszy efekt niż pewnie moglibyśmy uzyskać dzisiaj, sprzedając, czy nawet wtedy próbując sprzedawać tę firmę do inwestorów finansowych, no bo inwestor finansowy patrzy jakby z trochę innej perspektywy niż rynki giełdowe czasami. Mniej ulega takim bieżącym trendom, patrzy w horyzoncie 5-10 lat. No, spółka MedLife w Rumunii, która była w naszym poprzednim funduszu, też wyszliśmy z niej przez giełdę. To jest taki, powiedzmy, rumuński odpowiednik LuxMedu czy Medicoveru. Rumunia znowu w momencie, jak my zbudowaliśmy tę spółkę i ona była gotowa do exitu, Rumunia nie była takim rynkiem, który jeszcze przyciągał, czy już przyciągał wtedy globalnych inwestorów z branży usług medycznych, tak jak w Polsce na przykład jest obecna Bupa, ona kupiła właśnie tenże LuxMed. W Rumunii nie widzieliśmy jakby szansy na uzyskanie dużego zainteresowania z dobrą wyceną ze strony inwestorów branżowych, no a tamta spółka miała dobrą rozpoznawalność, więc znowu zdecydowaliśmy się na wyjście przez giełdę i to się udało, tam mieliśmy pakiet nie 100%, więc im większy pakiet, tym trudniej jest wyjść przez giełdę i odwrotnie. Czasami czy wyjście przez transakcję prywatną ma oczywiście taką zaletę, że to jest szybkie, jednorazowe wyjście. Jeśli udaje się stworzyć sytuację konkurencyjną, gdzie wiemy, że może być kilku chętnych na dane aktywo, to wtedy to jest jakby wskazanie jasne, żeby zrobić transakcję prywatną. Wspomniałeś o Shoperze, wspomniałeś o MedLife. Z których inwestycji jeszcze jesteś szczególnie zadowolony? No na pewno w obecnym funduszu, w poprzednim funduszu, bo teraz mamy już nowy, spółka Comeko. To była pierwsza inwestycja w tym funduszu i pierwszy exit
po niecałych 5 latach 5-krotny zwrot z kapitału w bardzo tradycyjnej branży, bo to jest, nie ma tam nic cyfrowego. No, może jakaś aplikacja się pojawiła dla mieszkańców, natomiast generalnie to są tradycyjne usługi Wywozu zbierania, przetwarzania odpadów komunalnych. W tej chwili już spółka działa też w obszarze odpadów przemysłowych. No i tam znowu wszystko, co mamy w tym naszym toolboxie zadziałało, bo spółka zrobiła 2 akwizycje konsolidacyjne po dobrych mnożnikach wyceny, czyli kupowała dużo taniej niż branża jest wyceniana, zrealizowała spore synergie na tych akwizycjach. Rosła organicznie, jakby tam zrobiliśmy dosyć dużą inwestycję w nowy zakład przetwarzania odpadów plastikowych i udało nam się ją sprzedać do innego funduszu, do chińskiego funduszu takiego quasi-infrastrukturalnego, który dostrzegł tam pewną taką grę infrastrukturalną w tym biznesie. Także to jest dosyć trudna branża generalnie i w zasadzie na naszej decyzji zaważyło to, że mieliśmy duży komfort. Musieliśmy najpierw ten komfort sobie zbudować. Branża jest bardzo regulowana, ona działa na styku z lokalnymi samorządami, więc tutaj różnego rodzaju ryzyka są. My musieliśmy to bardzo, bardzo dokładnie zbadać, żeby tam coś po inwestycji się nie okazało. Oczywiście też wpływ na środowisko. Więc badanie nieruchomości pod kątem zanieczyszczenia gruntów i tak dalej. Także sporo ryzyk, ale myślę, że mieliśmy nad tym dosyć dobrą kontrolę. Oczywiście nigdy nie jest tak, że wszystkie inwestycje się udają. Jestem ciekawy, jakie są najcenniejsze lekcje, jakie wyciągnąłeś z tych mniej udanych inwestycji. Tak, no trzeba o tym pamiętać i myślę, że przy fundraisingu to jest najciekawszy punkt rozmowy z naszymi potencjalnymi inwestorami, jak opowiadamy im o tym, co poszło nie tak kiedyś i czego się nauczyliśmy, no bo na tym to polega, że należy jakieś lekcje z tego wyciągnąć, więc pewnie może nie odwołując się do jakichś konkretnych przykładów, bo te spółki, wszystkie z nich w zasadzie, które mi personalnie, czy nam się jakoś tam nie udawały od strony inwestycyjnej, one nadal działają, natomiast jakby z punktu widzenia funduszu, no to tam nie zarobiliśmy pieniędzy. Pewnie taką najważniejszą lekcją z tego to jest szybkość działania, to znaczy jeśli dostrzegamy jakieś symptomy problemów, które się mogą pojawiać. Z reguły to głównie chodzi o kwestię managementu. Jak tylko gdzieś tam z tyłu głowy jakiś instynkt podpowiada, że kurczę, to może się nie udać, albo z tymi ludźmi, czy z tym człowiekiem nie do końca to może zadziałać, to dużo mniejszym błędem będzie natychmiastowa wymiana, powiedzmy, zarządu czy takiej osoby, niż dawanie drugiej, trzeciej, czwartej szansy i po nie w czasie potem patrzenie na to, co się nie udało wstecz. Także to jest chyba najważniejsza lekcja, żeby móc działać szybko. Żeby móc działać szybko, to też trzeba mieć dobre informacje, czyli w każdej ze spółek, w którą inwestujemy, musimy mieć bardzo szybkie raportowanie wyników, no nie tylko na poziomie finansowym, ale również tych KPI i takich różnych innych parametrów, które trochę z wyprzedzeniem mogą pokazywać, jakie są trendy w danym biznesie, więc jeśli tego nie ma, to też ta reakcja jest opóźniona i wtedy dużo łatwiej wpaść w jakieś tarapaty, także to jest kolejna lekcja. Profesor Filipiak lubił mówić, że decyzja jest tak dobra jak informacja, którą się posiada do jej podjęcia. Dokładnie, zgadzam się z tym. No pewnie różnego rodzaju pułapki, które myślę, że każdy z fund managerów gdzieś często, nie ma transakcji idealnych, tak? Znaczy czasami są i one super działają, ale z reguły każda spółka, którą analizujemy na etapie przed jeszcze inwestycją, ma jakieś słabe punkty, ma jakieś ryzyka i myślę, że są pewnego rodzaju ryzyka, których po prostu nie należy bagatelizować i one powinny być takim czerwonym światłem no go i to mogę
mogę powiedzieć, że na pewno to są jakieś kwestie związane z koncentracją sprzedaży do, nie wiem, jednego dużego klienta, czy jakieś kwestie regulacyjne, czyli jeśli branża podlega sporym regulacjom i spodziewamy się, że być może jeszcze w przyszłości te kolejne regulacje jakieś się pojawią, to też są duże ryzyka, czyli nie wiem, na przykład patrząc na branżę energetyczną, tam jest mnóstwo firm, ale z racji tego, że one działają w rynku, gdzie są regulowane ceny, gdzie jest operator sieci elektroenergetycznych, który jest kontrolowany przez państwo, no to jest jakby taki obszar, w którym nigdy tego komfortu, że będziemy panować nad parametrami biznesu, w który inwestujemy, nie będziemy mieli. Więc jakby od takich regulowanych branż staramy się trzymać z daleka. No to chyba takie główne lekcje. Zebraliście niedawno fundusz, macie 110 milionów euro do wydania, więc zakładam, że w najbliższych miesiącach, w najbliższych kilku latach macie co robić. No ale wiadomo, że private equity to gra dla długodystansowców. Jestem ciekawy, czy wy w jakiś konkretny sposób definiujecie swój cel ostateczny? Jest jakiś taki punkt, do którego zmierzacie w Value for Capital? 110 milionów na pierwszym closingu, zakładamy, że jeszcze do końca fundraisingu uda nam się dozbierać trochę. Na pewno chcemy po prostu w tym, co robimy, też patrzeć na aspekt ludzki, patrzeć na ten aspekt związany z wpływem na środowisko, więc nasz obecny nowy fundusz jest jakby w kategorii SFDR 8, także podejmuje takie zobowiązania związane z ESG, z tym, że będziemy działać w taki sposób, żeby firmy, w które inwestujemy, działały etycznie w zgodzie z wszelkimi przepisami o ochronie środowiska, żeby miały pozytywny wkład i pozytywny wpływ na środowisko. Myślę, że to jest coś, co jest dla nas bardzo ważne. Poza tym, że oczywiście chcemy zarabiać na inwestycjach i chcemy rozwijać nasz zespół. B4C jako marka istnieje od nieco ponad 10 lat, także to nasze doświadczenie jest tam 20-paroletnie, ale nasza firma jest od 10 lat na rynku, no i chcemy, żeby ona była bardzo długo. Mamy jakiś tam plan sukcesji, mamy kolejne Czyli myślicie nie latami, a dekadami? Znaczy to zawsze, dlatego że mając 10-letni horyzont inwestycyjny w każdym funduszu, patrząc na spółkę, musimy tak naprawdę próbować przewidzieć, czy ta spółka, ta branża będzie dobrze działać, będzie się rozwijać za 10 lat. Co w dzisiejszych czasach, gdzie mamy generative AI, jest bardzo trudne. Modele biznesowe mają dużo krótszy horyzont, więc my zawsze patrzymy na dekadę do przodu, a planując jakby żywot naszego funduszu, no to chcemy, żeby on był, no może wieczny to źle zabrzmi, ale nie chcemy widzieć jakiegoś końca w tym. I mamy ten plan sukcesji i wdrażamy go stopniowo. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To był Piotr Misztal, starszy partner funduszu Value for Capital, a ja zapraszam do słuchania i oglądania innych odcinków podcastu PSIK Private Equity o budowaniu wartości.